Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Mamy wszystkie piosenki polskich preselekcji do Eurowizji 2026. I to właśnie o tym będzie dzisiejszy film, o tym Wam opowiem. Przede wszystkim skupię się właściwie na tym, co myślę o tych piosenkach, skomentuję każdą z osobna. Zanim przejdziemy do sedna, to szybciutkie ogłoszenia duszpasterskie. Przede wszystkim przypominam Wam o subskrypcjach, o lajkach, ale mam nadzieję, że to już wiecie. No i z takich typowych ogłoszeń jeszcze, to chciałam Wam wyjaśnić, ponieważ w zeszłym sezonie były filmiki na temat preselekcji serbskich i chorwackich, czyli na temat Dory i PZE. No i w tym roku nie ma tych filmików takich osobnych właśnie na temat tych preselekcji. Przede wszystkim po prostu szczerze nie mam absolutnie czasu, ponieważ tak jak Wam mówiłam parę filmików temu, przygotowuję się do nowej pracy. Inna sprawa, że na przykład w takiej Dorze, no to średnio jest co komentować. W PZE jest sytuacja lepsza, natomiast mimo wszystko taki film i zrobienie go trochę czasu zajmuje. A żeby mieć czas po prostu na te filmiki, które muszą się na tym kanale pojawić, żeby on miał jakąś rację bytu, no to muszę coś tam też odpuścić, nie ukrywam. Ale żebyście nie mieli poczucia, że na temat preselekcji serbskich i chorwackich nic ode mnie nie będzie, to mam dla Was trochę inne rozwiązanie w tym sezonie, ponieważ zamiast tych filmików chciałabym zamieścić na Xie moje top 5 zarówno Dory, jak i właśnie PZE i tam opisać Wam, dlaczego dane piosenki są w moim top 5. I zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem takiej relacji live właśnie z finału albo Dory, albo PZE. Nie wiem jeszcze, pomyślę. Na Xie bym zrobiła taką relację. Dajcie mi też znać, czy w ogóle bylibyście zainteresowani czymś takim. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, czyli do tego, co prawdopodobnie najbardziej Was interesuje, czyli do tegorocznych polskich preselekcji. I na samym początku chciałabym Wam troszeczkę wyjaśnić, jak ten film będzie wyglądał. A będzie wyglądał on tak, że będę każdą piosenkę z osobna komentować. Nie będę robiła takich typowych reakcji na te piosenki, ale o każdej coś Wam powiem. Przede wszystkim to, co myślę o danym utworze, jakie są moje subiektywne, podkreślam, subiektywne odczucia względem każdej z tych piosenek. To są moje prywatne odczucia, do których myślę, że mam prawo jako słuchacz, natomiast ja w żadnym wypadku nie chcę ujmować tym artystom, a następnie przejdę do osobnej sekcji na temat tego, kto ma największe szanse na zwycięstwo i dlaczego. W przeciwieństwie do tego filmiku o Ułamko, który niedawno nagrywałam, nie będę tutaj przy każdym artyście jakby też mówiła Wam, z czego dana osoba jest znana, czy co robiła przed preselekcjami, ponieważ to w dużej mierze powiedziałam w poprzednim filmie na temat polskich preselekcji. Odsyłam Was tam, tutaj macie gdzieś link. Zaczniemy zgodnie z kolejnością premier, czyli od piosenki Basi Giewont pod tytułem Zimna woda. Ja w tamtym filmie już mówiłam co nieco na temat mojej opinii o tej piosence, ale tutaj też wypada coś powiedzieć, aczkolwiek ja swojego zdania na temat tego utworu nie zmieniłam. Nadal mnie to do końca nie przekonuje, nie ma w tym czegoś takiego, co by sprawiło, że chciałabym do tego wrócić. Nie jest to też jednocześnie najgorsza piosenka na świecie, której nie da się słuchać, zdecydowanie tak nie jest.
ale jakoś mam wrażenie, że czegoś mi brakuje tam. Nie wiem skąd mam to skojarzenie, ale w jakimś stopniu gdzieś tam kojarzy mi się ta piosenka z Wild Dances Ruslany. Coś jest w tym takiego, ja nie mówię nawet, że sam klimat, bo to wiadomo, każdy to słyszy, ale jest jakiś taki mocniejszy wspólny mianownik dla mnie w tych dwóch piosenkach. Ja mam tutaj takie pół na pół. Ani to nie jest dobre, ani to nie jest złe. Czyli po prostu no gdzieś tam, gdybym miała przyznać jakąś ocenę, ale tutaj nie sugerujcie się, bo nie będę pozostałym piosenkom przyznawała ocen dzisiaj, ale gdybym miała tutaj dać ocenę, to myślę, że to by było takie 3/6. No ale myślę, że nie będę tutaj 10 razy wałkowała tego samego i powtarzała w kółko, że to jest ani złe, ani dobre. Po prostu przejdźmy do kolejnej piosenki. Kolejna piosenka to This Too Shall Pass. Janka Kukulskiego chciałam powiedzieć. Staśka Kukulskiego, ale już pamiętam tytuł. To jest progres. Tak całkowicie szczerze, ja mam jakiś taki lekki sentyment do tej piosenki i wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych propozycji Polski w tym roku, właśnie na preselekcjach. Wydaje mi się nawet, że względem właśnie tej mojej opinii z tego poprzedniego filmu na temat polskich preselekcji, bo ta piosenka już wtedy była dostępna, kiedy ja go nagrywałam, więc też tam parę słów o niej powiedziałam, ale wydaje mi się, że względem właśnie tamtego filmiku ta piosenka odrobinkę we mnie urosła i podoba mi się nawet trochę bardziej niż wtedy. Nadal to nie jest utwór, który bardzo by mnie mocno przekonywał, ale to jest okej. To jest naprawdę piosenka okej, ale to tak gdzieś zapisuje się w głowie, po prostu jest to zapamiętywalne, jak dla mnie przynajmniej. I przede wszystkim piosenka, podczas słuchania której ja nie czułam na przykład, że kurde, chciałabym to już skipnąć, a są takie piosenki w tym roku na polskich preselekcjach i niestety jest ich niemało, a tutaj przesłuchałam cały utwór i powiem Wam szczerze, że moje odczucia były to tak umiarkowanie pozytywne, bo to nie jest jakiś szał i zachwyt nie wiadomo jaki z mojej strony. Czuję te jego emocje i to, co płynie z tej piosenki. To nie jest jakaś tam ballada, która jest tak wykonana, żeby ją wykonać, tylko czuję po prostu coś, co z tej piosenki płynie. Kolejna piosenka to jest znowu utwór, o którym ja już parę słów powiedziałam w poprzednim filmiku, bo jest to Don't You Try Oli Antoniak. Tutaj jesteśmy w ogóle świadkami takiej bardzo nietypowej sytuacji, w której debiutantka szerzej nieznana robi w bardzo szybkim tempie 4 miliony wyświetleń na YouTubie, przy czym ma tylko 600 subów na tym YouTubie. Ale dalej już nie idźmy w to. I tutaj także moje zdanie się nie zmieniło względem poprzedniego filmu, w którym właśnie parę słów już powiedziałam o Don't You Try. Tutaj na pewno nie można odmówić Oli Antoniak talentu, bo czuć nawet właśnie w tej wersji studyjnej, że ona ma kawał głosiska i ten jej wokal jest naprawdę wow. No pytanie, czy tak będzie na żywo, ale myślę, że nie podejrzewam tutaj jakiegoś strasznego fuck-upu, jeśli o to chodzi, więc wokal będzie bardzo dużym atutem Oli, ale sama piosenka jest taka bardzo ciężka, dosyć schematyczna, tutaj nie ma jakiegoś takiego efektu wow, nie ma takiej świeżości, nie ma czegoś, co by sprawiało, że ja mam w sobie jakiś zachwyt. Na pewno jest to bardzo poprawna piosenka, utrzymana w takim stylu, w takim klimacie, który jest wielu już znany, który też na Eurowizji już był i nie tylko na Eurowizji, no bo takie piosenki tego typu znamy, więc to dla mnie nie jest to nic odkrywczego, przy czym mam wrażenie nadal, że to jest no ciężkie, takie wręcz za ciężkie, aż przytłaczająco ciężkie, zwłaszcza biorąc pod uwagę taką młodzieńczą energię Oli Antoniak, która jest bardzo młodą dziewczynką i jakoś po prostu, no nie mój kubek herbaty. Parawany tango plażowe, gibango, on ją trzyma mocno i ona trzyma go. Kolejny utwór, czyli Parawany Tango pana Piotra Pręgowskiego, to jest bardzo ciekawy przypadek i zaraz Wam powiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tak sama kwestia właśnie tej piosenki
jest kwestią chyba najciekawszą, jeżeli chodzi o polskie preselekcje, w tym roku oczywiście, bo to jest w ogóle rzadki przypadek utworu, o którym ja totalnie nie wiem co powiedzieć, bo jedna część mnie uważa, że to jest tak złe, że aż dobre, ale druga część mnie po prostu czuje taki cringe, no. I nie wiem, która wersja z tych dwóch jest bardziej moja i która odpowiada moim wewnętrznym odczuciom wobec tej piosenki bardziej, bo nie wiem, czy powinnam być zażenowana, czy jednak gdzieś w głowie koniec końców to mam. Ja o tej piosence jeszcze więcej Wam powiem w sekcji Kto wygra, bo tutaj właśnie pod tym kątem też jest dosyć ciekawym przypadkiem właśnie utwór Parawany Tango. I paradoksalnie w sekcji Kto wygra myślę, że będę mogła trochę Wam więcej powiedzieć na temat tego, co myślę o tej piosence, ponieważ tutaj wejdzie jeszcze parę takich dodatkowych kwestii i będę mogła tam trochę więcej dodać. Więc ja może zostawię tutaj temat piosenki Parawany Tango, przejdźmy dalej, ale do tego utworu na pewno jeszcze wrócimy dzisiaj. Cienie przeszłości tańczą wokół mnie i wołają, czy to jest? Cienie przeszłości Jeremiego Sikorskiego to jest zdecydowanie piosenka, która mi się najmniej podoba z tej stawki. No szczerze, po prostu jest w tym coś takiego, co mi absolutnie nie leży. To jest też piosenka, która pod kątem konstrukcji jest dosyć ciekawa, bo są tam zastosowane takie różne przejścia, właśnie zmiany klimatu w tej piosence, przez co ona miejscami jest nawet, powiedziałabym, zaskakująca, ale niestety pomimo tego ja tej piosenki nie pamiętam w ogóle, a słuchałam jej i to całkiem niedawno jej słuchałam, bo jeszcze dzisiaj, w dniu nagraniu właśnie tego filmu, nie pamiętam po prostu nic. Dodatkowo, kiedy myślę o tej piosence, mam też takie wrażenie, że ona była właśnie też dosyć ciężka i to nie chodzi o to, że ciężkie piosenki są z zasady złe, tylko mam wrażenie, że ten ciężar przygniata tę piosenkę w jakimś stopniu i że ta piosenka tego ciężaru nie unosi po prostu. Bo są utwory, które są nawet o milion razy cięższe niż wspomniane teraz Cienie przeszłości albo wspomniane wcześniej Don't You Try Oli Antoniak, ale cała reszta w wielu ciężkich piosenkach jest w stanie unieść właśnie ten ciężar, a tutaj mam wrażenie, że tak nie jest. No i sorry, bardzo przykro mi, ale ja nie jestem tutaj przekonana absolutnie i nie widzę ani trochę potencjału na to, żeby to się zmieniło. Nie bój się nocy bez nadziei, bo nurej nie dzieli. Nie bój się Karoliny Szczurowskiej. To jest też piosenka, której ja za bardzo nie pamiętam, pomimo że jej słuchałam i to więcej niż raz, bo żeby Wam też coś na temat tych utworów powiedzieć, no to nie oszukujmy się, czy one mi się podobały, czy one mi się nie podobały, no to ich jednak słuchałam. Starałam się więcej niż raz, żeby też dać każdemu jakąś szansę, więc na pewno nie wpada ona w ucho tak przy pierwszym odsłuchu, ale na przykład w przeciwieństwie do Cieni przeszłości, które omawiałam przed sekundą, ja widzę tu jeszcze jakieś takie odrobinę potencjału, że może gdzieś tam to się wyklaruje w taką pozytywną stronę u mnie. Znaczy, na pewno to nie będzie jakaś moja ulubiona piosenka, ani nie będzie to piosenka, do której będę wracać, bo szczerze myślę, że nie będę. Raczej wątpię, że diametralnie zmienię swoje zdanie na temat piosenki pod tytułem Nie bój się, ale na pewno bardziej pozytywnie ją oceniam niż na przykład Cienie przeszłości. W każdym razie na pewno mnie ona nie porwała. Come on and show me your wild side. Maybe I'll give you a taste. Please run to my melody. Wild Child Anastazji to jest z kolei piosenka wyróżniająca się na tle stawki, bo ona jest szybka, jest zdecydowanie takim, powiedziałabym nawet bopem, jeżeli miałabym to ubrać jakoś w słowa, ale niestety to jest bop z gatunku, których ja bardzo nie lubię. Oczywiście podkreślam, to jest moje zdanie, ale mam wrażenie,
jak tego słucham, że to jest coś, co jakieś, nie wiem, 10 lat temu byłoby odrzucone z Melfestu, czekało sobie w szufladzie te 10 lat i ktoś stwierdził, ej, dobra, a może spróbujemy z tym w Polsce. Niesamowicie na nerwy działają mi te wstawki, które są w momencie takiego, nie wiem, czy to jest dance break, czy jak to będzie wykorzystane, ale jest tam taki moment, który no, nazwałabym powiedzmy dance breakiem w tej piosence i tam są takie wstawki, jakieś oho, aha, come on. Come on, Po prostu mnie to aż zabolało. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja pierwszy raz słuchałam tej piosenki, to sam początek, te pierwsze jakby parę wersów, to mi się tak skojarzyło z piosenką Mata Hari, że się zastanawiałam, what the f***, co tu się wydarzyło? Why so serious? Tell me why you look so mysterious. Illusions have got me delirious. I'm a godless spy, my spy I uncover all of your secrets. I want them. W każdym razie przykro mi, ale jestem na nie. In my air, I know my air, so stay out of my way. Dropping all the number ones with white bloods on my... Ostatnia piosenka to jest Pray Alicji Szemplińskiej. No i tutaj zrobię wyjątek, bo przypomnę Wam, że jest to ta sama Alicja, która no, była bliska reprezentowania Polski na Eurowizji w 2020 roku. No i de facto ona by na tę Eurowizję wówczas pojechała, ale Eurowizja się wtedy nie odbyła, wiadomo dlaczego. I słuchajcie, widziałam, że wstępnie ta piosenka sporej części osób się spodobała i wiem, że się narażę w tym momencie, ale mnie ona nie przekonuje zupełnie. Gdybym miała zrobić swoją topkę właśnie polskich preselekcji 2026, to chyba Alicja byłaby gdzieś tak, no nie wiem, trzecia od końca. Nie wiem dlaczego, ale słuchając Pray mam wrażenie, że słucham demo, bo to jest takie strasznie suche. Nie wiem, może tutaj był zastosowany celowy minimalizm, jeżeli chodzi o instrumental i o sam utwór, ale jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że nawet jeżeli ten minimalizm tutaj miał zagrać na plus, to przynajmniej w moim odczuciu to jest minus. To, czego na pewno nie można odmówić Alicji, to jest talent, ponieważ ona ma świetny głos, świetny wokal, ma piękną właśnie barwę głosu i to jest dziewczyna, która naprawdę potrafi śpiewać, także na żywo. Więc jest to niewątpliwie jej atut. Natomiast musimy rozważyć tutaj taką kwestię, czy wokal jest absolutnie najważniejszy, bo dla mnie osobiście niekoniecznie. I nie chodzi mi tutaj o to, że wokal jest w ogóle nieważny i ktoś może wyć po prostu jak kot srający na pustyni, a piosenka może być cudowna i będzie wszystko super, bo tak nie jest. Tylko wiecie co? Osobiście wolę piosenkę, która mi się podoba, nawet bardzo. Niechby nawet ten wokal w takiej piosence był, powiedzmy, tylko poprawny. Okej, ale przekonuje mnie wtedy sama piosenka, sam klimat piosenki, nie wiem, jakaś taka energia płynąca z tej muzyki. Wokal, no jest ważny, tak jak mówię, ale wydaje mi się, że wokal nie robi po prostu całej piosenki. No i nie będę już tutaj niczego dodawała, bo myślę, że bym się powtarzała, jeżeli chodzi właśnie o Alicję, ale przejdźmy sobie do takiego ogólnego podsumowania, jaki jest poziom tegorocznych polskich preselekcji. I wiecie co? Nie będę chyba się długo pastwiła nad tym tematem, ale no dla mnie poziom jest no, taki nie bardzo. I mówię tutaj o moich prywatnych odczuciach, czyli nawet biorąc pod uwagę ilość piosenek, które mi się podobały, no wydaje mi się, że jest słabo. Przynajmniej dla mnie, może dla Was jest inaczej. I szczerze, nie będę się chyba pastwiła już nad tymi preselekcjami. Przejdźmy do sekcji, kto w tym roku może wygrać i kto potencjalnie ma największe szanse, żeby reprezentować Polskę na Eurowizji.
Przede wszystkim zacznijmy w ogóle od tego, że format preselekcji i tego, jak one będą wyglądały, zmienił się, ponieważ na początku mówiono, że będzie to biletowany koncert i wielkie wydarzenie. Teraz okazuje się, że będą to występy nagrane wcześniej i że de facto głosowanie, z tego co słyszałam, będzie trwało jakby na wiele godzin po właśnie wyemitowaniu tych występów i będzie ogłoszony zwycięzca bądź zwyciężyni tych preselekcji dopiero na drugi dzień. I powiem Wam szczerze, nie podoba mi się to. I sytuacja na ten moment wygląda tak, że generalnie są dwa takie nazwiska, które wydaje mi się, że będą miały największe szanse na taki bój właśnie o zwycięstwo i jednocześnie są to nazwiska najbardziej znane w tej stawce, bo wydaje mi się, że ostatecznie rozegra się to między Alicją Szemplińską a Piotrem Pręgowskim. Przede wszystkim dlatego, że te piosenki dosyć mocno poruszają publikę, negatywnie albo pozytywnie. Alicja myślę, że z takiego powodu, że wokalnie będzie bardzo, bardzo wow. No i de facto, no wiadomo, no jest też jedną z najbardziej znanych uczestniczek tegorocznych preselekcji polskich. No i to samo w przypadku Piotra Pręgowskiego, który jest również bardzo znaną osobą. Myślę, że generalnie no dużo bardziej znaną niż Alicja Szemplińska, tylko że on jest znany jednak niekoniecznie typowo z muzyki, tylko bardziej jako aktor. Natomiast wydaje mi się, że po części mogą tutaj zagrać jakieś takie sentymenty ludzi, którzy na przykład lubili jego role, w które się wcielał, a były to też role kultowe, tak jak na przykład te z Rancza, właściwie nie te, tylko ta, no bo i wiecie, ja nie wiem, czy tak będzie, ale musimy brać pod uwagę, że może być trochę głosów takich z kategorii dla beki. Coś jak było na Jarzębinę i Koko, Euro spoko. Przy czym po latach muszę przyznać, że Koko, Euro spoko to jest ikoniczny hit, ponadczasowy i no ale musimy wziąć pod uwagę, że przy parawanach tango jakaś część głosów może zostać oddana również z tego powodu. No i także dlatego, że tak jak pewnie każdy Polak wie, Rancho to jest naprawdę kultowy serial, do którego Polacy wracają non-stop i który no jest niemalże ikoniczny i tutaj poniekąd skrzyżuje nam się trochę uniwersum tego Rancha z uniwersum Eurowizji i to też może zostać odebrane jako coś, co potencjalnie może być zabawne. I tutaj muszę przejść do pewnej ciekawej kwestii, którą właśnie chciałabym rozwinąć. Czytałam w mediach, przy czym to były takie jakieś informacje pod tytułem nasze źródło podaje, że w TVP mówi się to czy tamto. Czyli wiecie, no de facto sytuacja, której no nie możemy zbytnio zweryfikować, ale rzekomo TVP bardzo by nie chciało, żeby Parawany Tango wygrało właśnie te polskie preselekcje. No i tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wiem czy tak jest, ale jeżeli tak jest, to moim zdaniem to jest żałosne, no bo na logikę, jeżeli TVP nie chciałoby, żeby Parawany Tango reprezentowało Polskę na Eurowizji, no to nie wiem, może trzeba było po prostu nie przyjmować Piotra Pręgowskiego do preselekcji, a nie marnować chłopu czas. I teraz przejdę do tego, co chciałam Wam powiedzieć przy omawianiu tej piosenki, ale powiedziałam Wam, że powiem Wam później. Bądźmy szczerzy, jeżeli oglądaliście jakieś treści na tym kanale, no to pewnie wiecie, że osobiście uważam, że Polska powinna się w tym roku z Eurowizji wycofać. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy w ramach takiego jakby protestu trochę tego typu piosenka nie byłaby dobrym zagraniem na Eurowizji. I wydaje mi się, że piosenka, która wywołuje tak skrajne odczucia, czy nawet potencjalnie, a nawet no nie potencjalnie, tylko myślę, że u wielu osób no jednak wywołuje cringe, to mogłoby być dobre takie podsumowanie tego, gdzie Eurowizja się obecnie znajduje. Bo wiecie, nie mamy nic do stracenia tak naprawdę i tam nie ma w tej stawce piosenki, która realnie miałaby jakiekolwiek szanse na Eurowizji moim zdaniem. Przy jakichś naprawdę korzystnych wiatrach dla Polski,
no być może gdzieś tam z tego półfinału, z jakiegoś 10. miejsca, może z którąś z tych piosenek byśmy wyszli, ale no to jest takie wróżenie z fusów. Gdyby w tej stawce było coś o wiele lepszego, to nie, absolutnie nie byłabym za tym, żeby Parawany Tango jechały na Eurowizję. To już powtórzę po raz setny, że to jest jakby dla mnie zła piosenka, ale jednocześnie taka, która wywołuje po prostu jakiś taki mój śmiech, który przebija się przez ciary żenady. I dobra, wiecie co? Ja już po prostu chyba idę do domu, bo mózg mi się zlasuje od tych polskich preselekcji. To prawda, ja jestem w domu, ale dajcie znać, co wy sądzicie. Która piosenka wam się podoba najbardziej, która najmniej? Co myślicie na temat w ogóle polskich preselekcji? Kto waszym zdaniem w tym roku wygra? Przypominam wam także o łapkach w górę, o subskrypcjach. Przypomnę wam również o moim Instagramie oraz Xie. Zapraszam was tam serdecznie. Tymczasem, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia.